Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu, na wideokonferencji poświęconej wynikom grupy Asseco za pierwsze 6 miesięcy 2020 roku. Nazywam się Artur Wiza, jestem wiceprezesem spółki i wspólnie z prezesem Markiem Pankiem oraz prezesem Rafałem Kozłowskim przedstawimy Państwu wyniki naszej spółki za te 6 miesięcy. Nasze spotkanie powinno potrwać około godziny, będzie podzielone na 3 części. W pierwszej części będziemy się chcieli podzielić naszą działalnością i tym, co było realizowane w grupie w tych 6 miesiącach. W drugiej części przedstawimy wyniki finansowe, a w trzeciej części jesteśmy otwarci na Państwa pytania i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogą Państwo zadawać w trakcie trwania konferencji. Dla tych Państwa, którzy korzystają z komputerów stacjonarnych, w rogu jest panel z pytaniami, tam można zadawać pytania. Dla osób, które korzystają z urządzeń mobilnych, również mają Państwo panel, w którym można wysyłać do nas pytania. Zaczniemy od pierwszej części dotyczącej działalności grupy. Zapraszam i poproszę o wprowadzenie prezesa Marka Panka. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mi przypadła przyjemność zaprezentowania pierwszej części dzisiejszego wystąpienia, czyli opowiem Państwu o tym, co działo się od strony biznesowej w grupie Asseco w pierwszej połowie 2020 roku. Myślę, że większość z Państwa przeczytała raport, który wczoraj opublikowaliśmy i pewnie nie dziwi Państwa, że przychodzimy w dobrych nastrojach i podzielacie Państwo tą opinię, że mamy powody do zadowolenia, bo rzeczywiście uważamy, że pierwsze półrocze 2020 dla grupy Asseco było bardzo dobre. Podsumowując pierwsze półrocze 2020 roku, chciałem zwrócić uwagę na 3 aspekty. Po pierwsze, bardzo dobre wyniki finansowe całej grupy i praktycznie w każdym elemencie rachunku wyników zanotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty. Za chwilę o tych liczbach będziemy dokładniej mówić. Druga rzecz to umocnienie naszej działalności praktycznie we wszystkich segmentach, w których działamy, gdzie notujemy wzrost zarówno przychodów, jak i zysków. Trzecia rzecz, którą w jakiś sposób chcę w tym momencie skomentować, to wpływ COVID-a na naszą działalność, wpływ pandemii. No wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, w jakich czasach przyszło nam działać i tutaj parę słów komentarza na ten temat. Już kwartał temu sygnalizowaliśmy, że praktycznie cała grupa Asseco dość szybko przeszła na pracę zdalną. Priorytetem dla nas było zapewnienie zobowiązań czy realizacji zobowiązań dla naszych klientów, zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom i ciągłości działania. I myślę, że to zrobiliśmy bardzo skutecznie, czego dowodem są te liczby, o których dzisiaj mówimy. To, co jest związane z pandemią, to na pewno wzrost zapotrzebowania na produkty i usługi cyfrowe, czyli praktycznie na to wszystko, co my robimy. Nasi klienci też z jednej strony przechodzili na pracę zdalną, mając zapotrzebowanie na różnego rodzaju narzędzia, które są do tego potrzebne. Z drugiej strony chcieli też udostępnić swoim klientom możliwość korzystania z usług w sposób zdalny i to też rodziło w pewien sposób zapotrzebowanie na nasze produkty. Także to są takie pozytywne aspekty. Z drugiej strony widzimy pewną ostrożność w podejmowaniu nowych projektów inwestycyjnych. Może nie widać tego jeszcze w liczbach za to pierwsze półrocze tego roku, natomiast my z ostrożnością patrzymy na dalsze kwartały i oczywiście będziemy obserwować to, co dzieje się na rynku. Tutaj są podstawowe liczby, które charakteryzują naszą działalność w pierwszej połowie tego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły nam o 16% i osiągnęły poziom 5 770 milionów. Myślę, że to jest powód do zadowolenia. Oprogramowanie i usługi własne, czyli ta nasza podstawowa działalność, tutaj osiągnęliśmy ponad 4 650 milionów i to stanowiło 14% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. EBITDA urosła nam o 18% i osiągnęła prawie 900 milionów złotych. EBIT 675 milionów, co stanowiło 20% wzrost i zysk netto wzrósł o 12%, przekraczając 200 milionów. Myślę, że wszyscy możemy mieć powody do zadowolenia z tych liczb, które mamy na ekranie.
Tradycyjnie pokazujemy Państwu podział naszej sprzedaży na sektory, w których funkcjonujemy, czyli bankowość i finanse, które stanowiły największy procent, stanowiły 37%, nie był to największy. Przedsiębiorstwa były największe i dały nam 39% całej sprzedaży i instytucje publiczne 24%. Tutaj powiem i zwrócę uwagę na to, że w instytucjach publicznych te wzrosty zanotowaliśmy największe, czyli ten sektor akurat w tym półroczu rósł najdynamiczniej. Na wykresie słupkowym widzą Państwo, w jaki sposób na przestrzeni ostatnich 5 lat zachowywała się sprzedaż dla poszczególnych sektorów i myślę, że to jest bardzo fajnie widoczny trend wzrostowy praktycznie w każdym sektorze. Zwracamy uwagę również na bardzo istotny udział rynków zagranicznych w przychodach całej grupy, bo jak przeanalizujemy ten wykres kołowy, który Państwo widzicie, to można zaobserwować, że 11% całej sprzedaży pochodzi z Polski, natomiast pozostała, czyli bardzo znacząca część, 89%, to są przychody z zagranicy, z czego największy udział ma grupa Formula Systems 63% i ASECO International stanowi 26% całej sprzedaży. Na słupkach analogicznie widzicie Państwo, jak ta sprzedaż zachowywała się w ciągu ostatnich 5 lat. Troszeczkę inaczej wygląda ten wykres, jeśli chodzi o zysk operacyjny, bo tutaj podkreślam większą kontrybucję ASECO Poland, czy w ogóle segmentu ASECO Poland, czyli tej naszej działalności polskiej, bo przy 11% udziale sprzedaży mamy 15% udział zysku operacyjnego, co wynika z faktu, że ta działalność w Polsce jest bardziej rentowna. Formula Systems z kolei tutaj mamy 58% zysku operacyjnego versus, jak Państwo pamiętacie, 63% udziału w sprzedaży. No i ASECO International to jest podobny udział zysku, jaki udział miała sprzedaż. No i znowu wykres słupkowy, który pokazuje ostatnie 5 lat, jeśli chodzi o zysk operacyjny poszczególnych segmentów, w których działamy. Krótka charakterystyka regionów tych podstawowych, w których funkcjonowaliśmy. Zacznę od segmentu ASECO Poland. Tutaj na wykresie kołowym widzicie Państwo 6% wzrost sprzedaży w tej naszej działalności w Polsce. Tutaj podkreślamy dwie rzeczy. Po pierwsze, taki znaczący wzrost przychodów z sektora instytucji publicznych. Ja tutaj będę o tym szerzej mówił przy okazji charakterystyki sektorów. Bardzo dobrze też wiedzie nam się w sektorze utilities i to wynika w dużej mierze z realizacji projektów, które podpisaliśmy w ubiegłym roku. No i to, co nas bardzo cieszy, dobra sprzedaż usług związanych z bezpieczeństwem i zaufaniem. To są jakby rzeczy, które szczególnie w tej sytuacji pandemicznej cieszą się dużym powodzeniem, bo związane są właśnie z pracą zdalną, z cyfrowym podpisem i tego typu rozwiązaniami, które dzisiaj są nam wszystkim bardzo potrzebne. Segment Formula Systems wzrósł o 19%, czyli taki bardzo solidny, znaczący wzrost. Pamiętajmy tutaj o jednej rzeczy, czyli o różnicach kursowych, bo mniej więcej 40 do 45% tego wzrostu tłumaczymy różnicami kursowymi. Akurat w tym półroczu one zadziałały na naszą korzyść. Niemniej jednak nie umniejsza to faktu, że wszystkie spółki z grupy Formula zanotowały bardzo dobre półrocze, zanotowały wzrosty swojej sprzedaży i to zarówno organiczne, jak i wzrosty wynikające z akwizycji do grupy. Formula dołączyło 7 nowych spółek. I segment ASECO International, w którym zanotowaliśmy 12% wzrost sprzedaży. Tutaj podkreślamy bardzo dobry wzrost biznesu w grupie ASE. Może część z Państwa uczestniczyła w konferencji tej grupy, słuchała Piotrka Jeleńskiego, gdzie myślę, że bardzo dokładnie opowiedział, skąd te wzrosty się wzięły. Ja tylko powiem, że cieszy nas to, co dzieje się w tym segmencie płatności. Cieszy i z jednej strony nie dziwi, no bo ten segment płatności, myślę, że właśnie w tych czasach pandemii rozwinął się w sposób szczególny, co właśnie znalazło odzwierciedlenie we wzrostach sprzedaży zanotowanych w ASE. Druga rzecz, na którą zwracamy uwagę, to wzrosty sprzedaży naszych spółek hiszpańskich, duńskich,
portugalskich oraz tego, co dzieje się w sektorze ERP. Cieszymy się, że tutaj też mamy wzrosty zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, jak i na Słowacji, w Czechach, czyli we wszystkich tych miejscach, gdzie mamy swoje centra kompetencyjne i gdzie sprzedajemy nasze rozwiązania ERP-owe. Przechodzę teraz do krótkiej charakterystyki sektorów, w których działamy. Zacznę od bankowości i finansów. Tutaj, jak Państwo popatrzycie na tabelkę, przekroczyliśmy 2 miliardy 130 milionów sprzedaży w całej grupie. To był 8% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W grupie Formula to był 10% wzrost, zresztą ta grupa ma największy udział w tej sprzedaży, bo ponad 1,4 miliarda. No i tutaj chcemy podkreślić bardzo dobre półrocze Sapiensa. Sapiens zanotował takie solidne dwucyfrowe wzrosty przychodów w Ameryce Północnej i w Europie, a przypominam, że to są miejsca dla Sapiensa, gdzie generuje taką zdecydowaną większość swojego biznesu. I to nas oczywiście cieszy. W Asseco International utrzymaliśmy tą wysoką dynamikę sprzedaży w ASE, o tym już troszeczkę mówiłem, zwłaszcza właśnie w segmencie płatności. No i podkreślamy dobre wyniki tej naszej spółki portugalskiej, działającej głównie na rynkach afrykańskich, właśnie w branży finansowej. Polska wymaga może tutaj szerszego komentarza, bo widzicie Państwo, że ta sprzedaż jest na bardzo podobnym poziomie tak jak było w ubiegłym roku. Natomiast tutaj pamiętajmy o tym, że 2019 to był rok szczególny dla bankowości w Polsce, dlatego że realizowaliśmy bardzo dużo zmian wynikających ze zmian w regulacjach i to był rok rekordowy, można powiedzieć, i ciężko jest nam to przebić. Dodatkowo zrezygnowaliśmy, jak Państwo pamiętacie, ze sprzedaży sprzętu, więc to też w jakiś sposób wpływa na obniżenie tej sprzedaży. Natomiast podkreślamy to, że z sektora naszego bankowego i finansowego w Polsce jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest bardzo dużo projektów mniejszych, większych, które są realizowane. Podkreślamy, że mniej więcej 200 projektów w tej chwili jest równolegle realizowanych. To jest bardzo, bardzo duża liczba i praktycznie we wszystkich obszarach, czyli w bankowości komercyjnej, w bankowości spółdzielczej, w rynkach kapitałowych, PKO BP, uważamy, że to pierwsze półrocze było bardzo dobre. Dodatkowo przypominam Państwu w tym momencie o tych naszych marzeniach eksportowych, bo te marzenia się od jakiegoś czasu urzeczywistniają. My już jako Asseco Poland realizowaliśmy sporo projektów za granicą, tutaj dla przypomnienia Austria, Czechy, Wietnam, Gruzja, no i liczymy bardzo na ten rynek niemiecki. Przypomnę, tutaj sygnalizowaliśmy kwartał temu rozpoczęcie współpracy z niemiecką firmą Adesso. Ta współpraca nabiera rumieńców. Można powiedzieć, że uczestniczymy w tej chwili w kilku przetargach, w kilku postępowaniach, prezentujemy nasze rozwiązania sektorowi bankowemu niemieckiemu. To wszystko wspólnie właśnie z kolegami z Niemiec. I to jest obiecujące, bardzo na to liczymy, chociaż wiemy, że te procesy sprzedażowe trwają bardzo długo i tutaj może jeszcze za tydzień czy za 2 efektów z tego nie będziemy widzieć, ale naprawdę wierzymy, że to skończy się sukcesem. Jeśli chodzi o sektor instytucji publicznych, tutaj przekroczyliśmy 1,360 milionów sprzedaży w całej grupie, 17% wzrost. I tutaj dla odmiany najszybszy wzrost, największa dynamika była w Polsce, ale o tym za chwilę, bo zacznę od Formuli. Formula wzrosła nam o 21% w sektorze publicznym. Tutaj jest to przede wszystkim zasługą spółki Matrix, spółki, która działa bardzo mocno w sektorze publicznym izraelskim i to jest trochę też efekt umów podpisanych w 2019, bo Matrix podpisał kilka znaczących umów, między innymi z Ministerstwem Edukacji, no i dzisiaj są owoce umów, tych właśnie umów w postaci wzrostów sprzedaży. W Asseco International 6% wzrost, tutaj dobre wyniki ASE, przy czym podkreślam, że ASE, jeśli chodzi o instytucje publiczne, przede wszystkim sprzedaje infrastrukturę i rozwiązania firm trzecich, niemniej jednak tutaj również zanotowano wzrosty. No i przypominam o takiej naszej, może troszeczkę czasem zapomnianej spółce Peak Consulting duńskiej, która
akurat bardzo dynamicznie rośnie w tym momencie. Ona działa przede wszystkim właśnie w sektorze publicznym, realizując szkolenia i taki consulting w różnych obszarach. Jeśli chodzi o Polskę, znowu może troszeczkę szerszy komentarz, bo tak, Asseco Poland, czy w ogóle rynek polski wzrósł o 24%. To było bardzo, to jest bardzo znaczący wzrost, ale my od kilku kwartałów, już nawet w 2019 roku sygnalizowaliśmy Państwu o pewnym ożywieniu w sektorze publicznym. Podpisaliśmy w ubiegłym roku kilka znaczących umów. Nowa umowa z NFZ-em, umowy z ZUS-em, z KRUS-em, z ARiMR-em. To wszystko dzisiaj przynosi właśnie owoce w postaci wzrostu sprzedaży. Dodatkowo mamy nowe kontrakty z ZUS-em związane z rządowym programem tarczy antykryzysowej. To są rzeczy, których nie spodziewaliśmy się jeszcze pewnie pół roku temu czy 9 miesięcy temu. Natomiast to ma miejsce, to realizujemy i to oczywiście wpływa na te wzrosty. Sektor przedsiębiorstw. Tutaj 23% wzrost całej sprzedaży na grupie. Przekroczyliśmy 2 miliardy 270 milionów. Najszybciej rosła grupa Formula Systems, która zanotowała prawie 30% wzrost. No i tutaj taka ciekawostka, ja chyba kwartał temu o tym mówiłem, ale jeszcze przypomnę, tutaj zwłaszcza spółka Matrix miała bardzo dobry pierwszy kwartał, a to było związane ze sprzedażą różnego rodzaju narzędzi i rozwiązań służących do wsparcia zdalnej pracy klientów, bo to rzeczywiście była taka nagła i niespodziewana sprzedaż. Klienci wręcz dobijali się i kupowali wszystko, co było związane z pracą zdalną i to zaowocowało dość dużymi wzrostami sprzedaży. Segment Asseco International urósł nam o prawie 20% i tutaj Hiszpania, w Hiszpanii podobna była sytuacja, bardzo dużo sprzedaży rozwiązań właśnie służących do zdalnej pracy. I to, drugą rzecz, którą podkreślamy, to jest rosnąca sprzedaż naszych rozwiązań ERP we wszystkich miejscach, w których działamy, czyli Polska, Niemcy, Słowacja i Czechy. Polska znowu wymaga tutaj szerszego komentarza, bo widzicie Państwo, że w Polsce mamy 8% spadek sprzedaży. Z czego to się bierze? My zakończyliśmy w ubiegłym roku 2 duże projekty. Projekt z Orange'em i projekt z Huawei'em i tych projektów po prostu w tym roku nie ma, co ma wpływ na obniżenie sprzedaży. Z drugiej strony jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co dzieje się w sektorze energetycznym, bo poza tym, że oczywiście utrzymujemy i rozwijamy rozwiązania naszych starych klientów, to realizujemy kilka takich znaczących, dużych, nowych projektów, między innymi 2 projekty w Tauronie i 1 duży projekt w PGNiG-u. No i poszerzamy naszą współpracę z grupą cyfrowego Polsatu. Już kwartał temu sygnalizowaliśmy, że podpisaliśmy taką pierwszą umowę, nazywamy ją umową pomostową, która pozwala naszemu ponad 100-osobowemu zespołowi prowadzić już pierwsze prace dla Polkomtela, a równolegle pracujemy nad szczegółami nowych umów, szczegółami kolejnych zamówień, które mamy nadzieję będziemy wkrótce również realizować. Jeśli chodzi o działalność akwizycyjną, nie ustajemy w tej działalności. Widzicie Państwo, że w pierwszej połowie 2020 roku do grupy dołączyło kilka nowych spółek, konkretnie 9 spółek. I tutaj ta działalność akwizycyjna była prowadzona przede wszystkim w sektorze, w tym naszym segmencie izraelskim i w segmencie ASE. Tutaj te nasze fragmenty grupy znalazły kilka spółek, które bardzo pasowały z punktu widzenia produktów, kompetencji i zostały one przejęte. Ja tutaj nie będę może w szczegóły wchodził i o każdej z tych spółek rozmawiał. Jeśli Państwo macie ochotę, można czy przeczytać później w prezentacji, czy też umówić się na spotkanie, gdzie możemy o tym porozmawiać. Nie ustajemy, tak jak mówię, w analizowaniu rynku, w spotykaniu się z nowymi potencjalnymi spółkami, chociaż prawda też jest taka, że troszeczkę jesteśmy ostrożniejsi w akwizycjach, przyglądamy się mocno spółkom, w jaki sposób realizują, nawet z tym, z którymi prowadziliśmy zaawansowane rozmowy, to troszeczkę je wstrzymaliśmy. Obserwujemy w tej chwili, jak te spółki radzą sobie w pandemii, jak realizują te wyniki, które nam
w trakcie rozmów obiecał. Cieszymy się z rozwoju naszych obszarów kompetencyjnych, czyli po prawej stronie te nasze międzynarodowe centra kompetencyjne, ERP, płatności, ubezpieczenia, czyli te miejsca, gdzie mamy zespoły rozłożone na różne kraje, gdzie realizujemy projekty międzynarodowe i tutaj praktycznie we wszystkich obszarach zanotowaliśmy, we wszystkich centrach zanotowaliśmy wzrosty. Podkreślamy naszą silną pozycję w obszarze bankowości i finansów, gdzie sprzedaż ponad 2 miliardy złotych osiągnęliśmy w pierwszym półroczu. No i nie zapominamy o rozwoju w tych nowych obszarach, tych takich bardzo modnych dzisiaj, czyli rozwiązania chmurowe, gdzie ponad 300 milionów zanotowaliśmy sprzedaży, cyber security ponad 100 milionów i robotyka ponad 25 milionów. No, najtrudniejszą sytuację pewnie mamy w tej robotyce, bo jak Państwo pamiętacie, mamy tą spółkę CEIT na Słowacji, która działała i działa głównie w branży motoryzacyjnej, a ta branża w sposób szczególny była dotknięta pandemią. No w tej chwili to pomału wraca do normy i pomału jakby odbudowujemy relacje z klientami i wracamy do normalnego w miarę realizowania naszych projektów. No i na koniec skonsolidowany portfel zamówień do końca tego roku. Tutaj, jak Państwo widzicie, mamy w backlogu ponad 10 miliardów 270 milionów, co stanowi 13% wzrost w stosunku do tego, co pokazywaliśmy Państwu rok temu. No i widzicie Państwo, jak to rozkłada się na poszczególne segmenty, w których działamy, czyli od 12 do 16%, czyli w sumie bardzo podobne wzrosty backlogów w każdym naszym segmencie. Także ja dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos Rafałowi. Dzień dobry. Dzięki Marku za wprowadzenie. Przechodzimy do części finansowej. Prezentujemy tutaj tradycyjnie już skonsolidowany P&L, rachunek wyników całej grupy kapitałowej. Pierwsze półrocze zamknęło się przychodami 5 miliardów 769 milionów, 16% wzrost w porównaniu z rokiem 2019. Warto tutaj powiedzieć, że ten wzrost o 780 milionów w stosunku do roku poprzedniego w 40% pochodzi z różnic kursowych, natomiast pozostała część w połowie to są dodatki przychodów z akwizycji, natomiast pozostała część to są wzrosty organiczne, które szczególnie cieszą. Jeśli chodzi o działalność operacyjną, zysk z działalności operacyjnej 553 miliony, 100 milionów wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Tutaj sprawa przedstawia się nieco inaczej, tylko 25% wzrostu jest tłumaczone różnicami kursowymi, natomiast w większości te wzrosty pochodzą ze wzrostów organicznych. Tym bardziej to cieszy, to jest efekt ciężkiej pracy poprzednich kwartałów, szukania rentowności, ale także pewne elementy, które nam przyniosła pandemia, czyli oszczędności kosztowe. One też są tutaj zawarte w tych bardzo dobrych wynikach. Uzgodnienie zysku operacyjnego aż po zysk netto, czyli zaczynamy z kwoty 553 miliony, przechodzimy przez część finansową i tutaj mamy odsetki z działalności finansowej 42 miliony, nieco większe niż rok temu, 34 w tamtym roku. No mamy po prostu więcej pożyczonych pieniędzy z instytucji finansowych, szczególnie w segmencie Formula Systems. Część kosztów 11 milionów pochodzących z transakcji M&A. Tych transakcji w tym półroczu było trochę, co było prezentowane przez Marka i to jest konsekwencja. Jeśli chodzi o stawkę efektywną, 22,6, nieco wzrosła w stosunku do poprzedniego roku. Należy przyjmować, że ta efektywna stawka tak się będzie kształtować w pozostałej części roku i pewnie w całym roku tym samym. No i zysk netto 176,8 miliona, 11% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. No jesteśmy bardzo zadowoleni, dumni z tego wyniku, szczególnie mając w pamięci sytuację, która nas zastała w marcu. Tutaj prezentujemy rozbicie naszych wyników, zarówno przychodów, zysku operacyjnego, jak i zysku netto na poszczególne segmenty działalności. I tak widzimy segment Asseco Poland, wzrost przychodów 639 milionów w stosunku do 603 milionów w tamtym roku.
Poprawa na poziomie zysku operacyjnego. Segment Formula Systems, no, bardzo dobre wyniki, 3 miliardy 638 milionów, poprawa o blisko 600 milionów w porównaniu z tamtym rokiem. Zysk netto 393 miliony, 311 w tamtym roku. Na szczególną uwagę tu zasługuje znowu Sapiens, od kilkunastu właściwie już kwartałów rośnie, z kwartału na kwartał, ale bardzo dobrze też się zachowuje Matrix IT, o czym też mówiliśmy już w pierwszym kwartale i podsumowując rok 2019, to też nas bardzo cieszy. No i na końcu pokazujemy, ale nie mniej ważny segment Asseco International, to jest już 1,5 miliarda złotych za pierwsze półrocze. Zauważalna poprawa w stosunku do poprzedniego roku i co cieszy, także wzrost rentowności. Zysk operacyjny to jest 180 milionów złotych, w tamtym roku za półrocze 156 milionów złotych. No i tu widzimy, że właściwie dominujące są dwa rynki, to jest środkowoeuropejski i południowo-wschodniej Europy. To też bardzo cieszy, natomiast na rynku zachodnioeuropejskim przypominamy o tym, że rok 2019 był szczególnie dobry dla tej naszej działalności w Portugalii. To jest działalność związana z bankowością, to nie tylko Portugalia, ale oczywiście też Angola i afrykańskie kraje. Tam było sporo takich dodatkowych zleceń związanych z migracjami, zmiany regulacyjne, one nam podbiły nieco bazę. Przechodzimy dalej. Oczywiście pokazujemy Państwu, jak wygląda sytuacja w obszarze generowania gotówki. W sumie jesteśmy też bardzo zadowoleni, 116% na poziomie całej grupy Asseco. Poszczególne segmenty są zaprezentowane obok, 124% Formula Systems, International 101% i 109% Asseco Poland. Można powiedzieć, że nic niepokojącego na razie się nie dzieje. My bardzo ostrożnie podchodzimy do tych spraw. Najważniejsza jest gotówka, jak wiemy, a szczególnie w takich trudniejszych okresach, ale jeszcze raz podkreślę, dzisiaj nie zauważamy pogorszenia się ściągalności należności, niemniej jednak nie zwalnia nas to z ostrożności na przyszłość, obserwujemy. Sam poziom środków pieniężnych na poziomie całej grupy widzimy 2,5 miliarda blisko. Poszczególne segmenty są zaprezentowane w tabelach obok. Aktywa operacyjne netto to jest 2 miliardy 173 miliony. No i poszczególne segmenty przynoszą nam tutaj 1,5 miliarda blisko Formula Systems segment International 380 milionów i 294 segment Asseco Poland. Przypomnę tylko, że wszystkie segmenty są już po wypłatach dywidend, więc tym bardziej jesteśmy dumni z pozycji płynnościowej. Dziękuję bardzo. To jest to, co przygotowaliśmy w części prezentacyjnej. Teraz oddam głos Arturowi Wizie. Na pewno zaprosi do zadawania pytań. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Także jesteśmy gotowi w tym momencie na odpowiedź na wszelkie pytania, jeżeli Państwo mają do nas. Dostałem pierwsze pytanie dotyczące naszego portfolio produktowego i rozwoju na rynku niemieckim, jeżeli chodzi o bankowość. Poproszę Marka Panka o kilka słów komentarza. Tak, to dziękuję za to pytanie i cieszę się, że ono padło, bo myślę, że warto o tej bankowości mówić, dlatego że sektor bankowy to jest takie nasze troszeczkę oczko w głowie. Uważamy, że tutaj, jeśli chodzi o ofertę produktową, jesteśmy bardzo mocni, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. I tutaj może dla przykładu powiem Państwu o naszych ostatnich osiągnięciach, czyli o czymś, co sprzedajemy, czy próbujemy sprzedawać. Właściwie już można powiedzieć, że mamy pierwsze sukcesy, czyli bank out of the box, czyli można powiedzieć, że w pełni chmurowe rozwiązanie, w pełni chmurowy system korowy, który sprzedawany jest na bazie takich miesięcznych subskrypcji, który można w bardzo szybki sposób uruchomić. Tak? Dzisiaj takie są oczekiwania rynku. Dzisiaj banki, szczególnie startupy, których coraz więcej widzimy na rynku, oczekują, że projekty bankowe nie trwają miesiącami. Oni oczekują, że my praktycznie przychodzimy z gotowym rozwiązaniem, które można uruchomić w przeciągu może nie dni, ale tygodni, razem ze wszystkimi procesami, które są związane z obsługą klienta. I my z takim rozwiązaniem jesteśmy na rynek
przygotowani. Pracowaliśmy nad tym, można powiedzieć, ostatni rok, może nawet 2 lata i mamy rozwiązanie w pełni przygotowane, w pełni wyposażone właśnie nie tylko w tą stronę technologiczną, ale też w stronę procesową, czyli przychodzimy do banku z gotowym produktem, który pozwala na uruchomienie działalności w stosunkowo krótkim czasie. I jeśli takie oczekiwania spotkamy na rynku niemieckim, to również tam będziemy to promować, dlatego że my z tym rozwiązaniem Bank Out of the Box chcemy wyjść szeroko za granicę i obserwujemy właśnie rodzące się pomysły, rodzące się startupy, firmy technologiczne czy fintechy, które mają podobne oczekiwania do banków i tam będziemy uderzać. Wrócę jeszcze tutaj na chwilę do tego rynku niemieckiego, bo o tym już sporo opowiadałem, o współpracy z firmą Adesso, natomiast tutaj chciałbym też troszkę studzić oczekiwania, bo pamiętajmy, że wymiana systemu korowego to jest proces, a przygotowanie do tego procesu też potrafi trwać bardzo długo. Przygotowanie w sensie samej procedury wyboru dostawcy. Pamiętajmy, że te rozwiązania korowe niemieckie to są bardzo stare rozwiązania, kilkudziesięcioletnie w starych technologiach i decyzja o ich wymianie musi być bardzo solidnie przygotowana i te procesy będą trwały. Jesteśmy na to przygotowani, że to może trwać 5 miesięcy, 6 miesięcy, nawet rok. Przygotowanie takiego projektu, opisanie wszystkich wymagań w taki sposób, żeby potem nie było niespodzianek, ale wierzymy w to mocno i uważamy, że z tą firmą Adesso stać nas na to, żeby w Niemczech osiągnąć sukces. Dziękuję, Marek. Mam kolejne pytanie od Dominika Niszcza z Trigonu. W segmencie Asseco Poland backlog jest o 16% wyższy rok do roku, a po półroczu wzrost wyniósł 6%. Zanosi się na mocne drugie półrocze w Polsce. Prośba o komentarz, w którym sektorze spodziewacie się największych wzrostów? Public, przedsiębiorstwa, finanse? I czy oczekujecie, że wzrost sprzedaży pomoże poprawić rentowność? I drugie pytanie od Dominika. Dobre wyniki Asseco Data Systems, z czego wynikają, czy są one do powtórzenia w kolejnych okresach? Poproszę Rafała o odpowiedź na to pytanie. No widzę, Dominiku, że odrobiłeś pracę domową. Rzeczywiście bardzo dobre spostrzeżenie. Rzeczywiście backlog liczony tylko za drugie półrocze w stosunku do drugiego półrocza tamtego roku ma wyższą dynamikę w Polsce niż ta prezentowana 16%. To jest cały czas konsekwencja tego, o czym mówimy, podpisywania umów z administracją publiczną. To jest także pewne oczekiwanie na rynku przedsiębiorstw. Więc tak, to drugie półrocze powinno być dość silne. Też liczymy na wzrost rentowności. Natomiast do tych wszystkich rzeczy trzeba brać jakby pod uwagę sytuację ogólną ekonomiczną. Ona może tu troszkę wpływać niekorzystnie na to, co zobaczymy w drugim półroczu. Trudno to przewidywać. Jakby to zdjąć z pola widzenia, tak, drugie półrocze powinno bardzo dobrze wyglądać w Polsce. To jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, drugie pytanie dotyczyło... Dobre wyniki Asseco Data Systems, z czego wynikają, czy są do powtórzenia? Data Systems jest spółką, pamiętacie Państwo, złożoną z kilku podmiotów, które parę lat temu zmerdżowaliśmy, połączyliśmy. Jest prowadzona przez Andrzeja Dopierałę, bardzo konsekwentnie budowane są strategie dla poszczególnych linii biznesowych i trochę to zaczyna przynosić rzeczywiście efekt. Ten rok jest dość dobrym rokiem w historii tej spółki i liczymy na to, że drugie półrocze też powinno dobrze wyglądać. Tak, potwierdzamy takie przypuszczenia. Mam kolejne pytania, również będzie do Ciebie. Konrad Księżopolski. Czy w trzecim kwartale 2020 roku realizowaliście dodatkowe zlecenia dla ZUS z racji tarczy antykryzysowej, programu Wakacje Plus, etc.? Czy wszystkie dodatkowe zlecenia z ZUS wpadły już do wyników za Q2 2020? Super, Konrad, też dziękuję za to pytanie. Ono pomoże, myślę, wszystkim zrozumieć dynamikę. Mianowicie, rzeczywiście dość sporo tych zleceń realizujemy, pomagamy w realizowaniu trudnego programu rządowego, tarczy antykryzysowej. Tak naprawdę część tych prac, które były pokazane w drugim kwartale, one wypchnęły nasze rzeczy, które były w backlogu na drugi kwartał, na kolejne kwartały, czyli jakby to one zamieniły prace, które mieliśmy w backlogu.
Natomiast my tak naprawdę nie zrealizowaliśmy wszystkich prac w drugim kwartale. Powiedziałbym, że na razie tylko jakiś taki procent, 20-25%, natomiast reszta jest rozłożona na kolejne kwartały, czyli w szczególności trzeci i czwarty kwartał. Pamiętajmy, że software i oprogramowanie, które tworzymy, to nie jest tylko zakodowanie tego, co byśmy chcieli zakodować, ale to jest dokumentacja, to są poprawki, to są jakieś modyfikacje, to jest stabilizacja oprogramowania i ten portfel zamówień on sięga grudnia. Natomiast podobnie to będzie wyglądać, to znaczy część rzeczy jakby się może nałożyć z naszymi bieżącymi obowiązkami, ale część rzeczy zostanie przepchniętych do kolejnego roku. Tak czy owak to jest bardzo pozytywne dla naszych finansów i dla naszej spółki. Że to jest kontynuacja tego samego pytania od Małgosi Żelazko z PKO BP. Jak duży wpływ na wyniki w segmencie polskim w drugim kwartale miały dodatkowe zlecenia od ZUS związane z tarczą antykryzysową? Czy ten wpływ będzie widoczny również w drugim półroczu 2020 roku? To właściwie chyba odpowiedziałem na to pytanie, ale jeszcze raz zwrócę uwagę, że nie było takiego efektu nałożenia, że 1 + 1 to 2. Tak naprawdę część tych nowych projektów, czy takich projektów ad hocowych, one wypchnęły te projekty, które normalnie mieliśmy w pipeline i w backlogu. Dziękuję za tę odpowiedź. Kolejne pytanie od Konrada Księżopolskiego. Biorąc pod uwagę dobrą generację gotówki w pierwszym półroczu, możliwe jest powtórzenie operacyjnego cash flow z 2019, czyli poziomu około 1,5 miliarda złotych. Na to liczymy, ale znowu trudno jest wyrokować dzisiaj, bo nie wiemy, co nas czeka w trzecim, czwartym kwartale. Robimy wszystko, żeby realizować projekty o czasie. Mamy bardzo silny backlog, co pokazujemy. No i to są rzeczy, z których powinniście po prostu czytać wnioski. Dziękuję. Kolejne pytanie, tym razem od Emila Popławskiego. Z czym jest związany bardzo mocny wynik na kapitale obrotowym w drugim kwartale 2020 roku? Czy spodziewacie się utrzymania mocnych free cash flow do końca roku? To wszystkie te pytania są, że tak powiem, krążą dookoła tego samego. To jest kwestia, my o tym informujemy. Nasze projekty są często długoterminowe, czyli sięgają kilku kwartałów i tak naprawdę to jest kwestia trochę pewnego splotu wydarzeń, czy wszystkie zapadają w jednym okresie i są wystawiane faktury i dostajemy pieniądze, czy to się bardziej rozkłada równo po okresach. Ten drugi kwartał rzeczywiście był dość silny, ale nic tam nadzwyczajnego się nie zadziało. Po prostu ileś tych projektów było w takiej fazie, że mogliśmy wystawić faktury i je skeszować. Teraz kilka tych projektów związanych z administracją publiczną, one też są takimi projektami, które mogą sięgać kilku kwartałów, jeśli chodzi o odroczenie wystawienia faktury. Natomiast gdzieś w okolicach końca roku powinniśmy znowu powystawiać sporo tych faktur i mieć dość silny cash flow. Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że to było ostatnie pytanie, które dostaliśmy od Państwa w internecie, także bardzo dziękujemy za te pytania. Oczywiście zachęcamy również do kontaktu z nami, w razie czego, gdyby była taka potrzeba. Dział naszych relacji inwestorskich jest do Państwa dyspozycji i zawsze odpowiemy na wszelkie pytania na bieżąco, jeżeli się takie pojawią. Bardzo chcieliśmy podziękować za udział w dzisiejszej konferencji i zapraszamy oczywiście na kolejne. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się wkrótce spotkać w innych okolicznościach i na spotkaniu bezpośrednim z Państwa. Póki co będziemy wykorzystywać tą drogą e-konferencji i spotkań wideo. Przy okazji chcieliśmy bardzo podziękować zarówno naszym pracownikom za naprawdę bardzo sprawne przejście do takiego trybu pracy zdalnej i sobie świetnie z tym radzimy, ale przede wszystkim podziękować również klientom, którzy współpracują z nami i widzą naszą ogromną rolę w tych czasach, kiedy cyfryzacja i digitalizacja staje się ogromnym wyzwaniem i to w tych miejscach jesteśmy w stanie pomóc. Dziękujemy również Państwu za wszelkie komentarze, uwagi i staramy się za każdym razem poprawiać zarówno czy naszą prezentację, czy nasze informacje, tak żeby Państwo dostawali te informacje w jak najpełniejszej formie. Zapraszamy do kontaktu. Chciałem podziękować wszystkim za dzisiejsze spotkanie.
i do zobaczenia przy wynikach za trzeci kwartał. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Dziękujemy, do widzenia.